Tak to jest, wiedziałem, że jeżeli dwóch gadżeciarzy zaprosi się dzisiaj do studia, to będą zwracali uwagę na to, że ta kamera jest taka, ta jest taka, a ten aparat się rusza. Gadżety to jest jedna z tych rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówili, bo zaprosiłem dziś do studia wyjątkowych gości. Jeden z nich napisał ostatnio autobiografię, choć ma tylko 33 lata, ale ta opowieść będzie jak opowieść o Jamesie Bondzie. Hikers Week, Marcin Dobrowolski, zapraszam. Na naszej kanapie Marek Zmysłowski, przedsiębiorca, i Maciej Gawroński, prawnik. Dlaczego zaprosiłem prawnika na spotkanie z Markiem Zmysłowskim? Dlatego, że to, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, to historia, która czasami zapiera naprawdę dech, jest niesamowicie emocjonująca, zapiera dech w piersiach. Tam są afery, tam są zatrzymania przez policję, tam jest Interpol, tam są strzelaniny, tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji. Ale od początku. Marek Zmysłowski to jest, jak powiedziałem, przedsiębiorca, inwestor działający w Afryce. Napisał właśnie autobiografię, ma 33 lata. Ja napisałem książkę biznesową z wątkami biograficznymi. No tak, ale nie, no jest to twoja, można powiedzieć, autobiografia i niektórzy mogą się śmiać, że wiesz, no 33 lata na autobiografię to jest za mało. Powiedz, dlaczego napisałeś tę książkę w ogóle? Na to się złożyło kilka rzeczy. Ja zawsze miałem cel napisać kiedyś książkę o czymś, bo to jest takie fajne. To jest jedna z takich ostatnich rzeczy, której po prostu nie możesz kupić, jeśli chcesz wydać drogą klasyczną z wydawcą. Po spędzeniu 5 lat w Afryce i łącznie kilkunastu w biznesie internetowym zdałem sobie sprawę, że mało jest w ogóle książek o Afryce w kontekście biznesowym. Wszystkie książki o Afryce to są jacyś akademicy, którzy tłumaczą, dlaczego w Afryce jest tak źle, skoro jest tak dobrze. A zaczynają od geologii? Zaczynają od geologii. Albo to są książki jakichś samotnych podróżników, którzy mają na tyle duże jaja, żeby wyruszyć samemu z północy Afryki na południe. A ja chciałem stworzyć coś takiego w kontekście biznesowym. A jak już zacząłem pisać tę książkę z takimi swoimi spostrzeżeniami i nauczkami biznesowymi, to uznałem, że tam jest na tyle dużo bełkotu merytorycznego, że żeby to w jakikolwiek sposób było strawne, to muszę do tego dorzucić trochę swoich przygód personalnych z Afryki. A jak już się zaczęło, to już potem popłynęło. A te przygody personalne są naprawdę emocjonujące, bo twoja książka zaczyna się w ogóle od takiej sceny, która miała miejsce na lotnisku Okęcie w Warszawie, styczeń 2018 rok i zatrzymanie przez Interpol. Stoisz w kolejce przed strażnikami. Lecisz w ogóle do Wielkiej Brytanii, więc tak, nie lecisz do Afryki. Stoisz w kolejce przed strażnikami i jakie emocje się w tobie pojawiają, kiedy ta strażniczka patrzy na twój paszport, patrzy do komputera, patrzy na twój paszport, patrzy do komputera, patrzy na ciebie, a ty nie możesz podejść. No. Tak, co wtedy czułeś? Na samym początku byłem przyzwyczajony, bo ja miałem akurat wtedy 2 paszporty. Jeden potrzebowałem na potrzeby wizowe i obydwa były wydane poza granicami kraju. Jeden był wydany w RPA, drugi był wydany w Nigerii. To już zawsze dziwi. A to były polskie paszporty? Polskie paszporty, tylko wydane w ambasadzie, bo mi zawsze się kończyło miejsce na pieczątki, więc musiałem je sobie wyrobić tam. Więc zawsze to trwało trochę dłużej. Ale w momencie, w którym pani powiedziała, że to był jakiś błąd systemu, ale ja zobaczyłem, że wszyscy inni naokoło przechodzą, to już wiedziałem, że coś jest nie tak. I w momencie, w którym z tyłu podeszło 2 już większych, o wiele większych niż ta pani strażników granicznych, no to już wiedziałem, że coś jest naprawdę nie tak. Ale to było jeszcze niedowierzanie i twój umysł w tym momencie jeszcze się nie zdąży wkurzyć ani przestraszyć, tylko stara się zrozumieć, o co chodzi. Tak, czy ja się spóźnię na ten samolot, który za chwilę mi odleci? Tak, to była pierwsza rzecz, o którą ich poprosiłem, jak już mnie zaprowadzili do innego pokoju, czy moglibyście powiedzieć liniom lotniczym, że raczej nie wejdę, bo nie chciałbym, żeby mnie wywoływali. I to wywołało bardzo, bardzo szeroki uśmiech na ich twarzach. No i co? I potem trafiłeś na Rakowiecką, spędziłeś tam trochę czasu. Tak. Dlaczego nie zostałeś wydany władzom Nigerii, który wystawił za tobą list gończy? Tak naprawdę z uwagi na to, że Polska co do zasady nie wydaje obywatelów Polski innym krajom. Niezależnie od tego, czy coś złego zrobili, czy są na to wyroki, czy są tylko domniemania i tak dalej. Więc miałem tutaj ogromne szczęście, że nakaz aresztowania wydany przez Interpol trafił akurat wtedy, kiedy byłem w Polsce. No dobrze, to teraz niech prawnik potwierdzi. Maciej Gawroński, czy to faktycznie jest tak, że Polska nie wydaje tych naszych obywateli i tak strzeże Polaków? Słuchajcie, to rzeczywiście tak jest, natomiast ta historia się tak ciekawie rozwija, że ja wprawdzie oczywiście chciałbym tutaj zająć scenę, ale jeszcze chętniej po prostu posłucham, co się działo i jak będę mógł, to będę dogadywał, ale no, naprawdę moja rola
podczas naszego dzisiejszego spotkania będzie wyjątkowo pomocnicza. Marku, to w takim razie powiedz, co się działo potem, bo jak rozumiem, no to jest taki niesamowicie interesujący mnie również wątek. Jak to się stało, że no, nie trafiłeś do więzienia nigeryjskiego? Tylko wspomnę, że ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak prawo międzynarodowe działa, jak prawo ekstradycyjne działa. Strażnicy też za bardzo nie wiedzieli. Ja zostałem przewieziony do aresztu na Rakowieckiej, ponieważ to była niedziela, a jakiekolwiek decyzje w mojej sprawie mogły być podejmowane przez prokuratora, który oczywiście pracuje dopiero w poniedziałek. Cieszę się, że to nie był piątek. Tak naprawdę cieszę się, że to nie był piątek. Więc strażnicy pomylili nakaz aresztowania wydany przez Interpol z europejskim nakazem aresztowania, czy z europejskim aresztem, nie wiem jak to się nazywa. Europejski nakaz aresztowania, gdzie procedura jest o wiele szybsza. Więc strażnik, zamykając mnie w mojej celi, powiedział, no to w takim razie, znając życie, w ciągu około tygodnia zorganizujemy transport ciebie do Nigerii. Więc ja spędziłem noc, będąc samemu w celi, przekonany, że będę tam siedział przynajmniej tydzień, aż zostanę przetransportowany do Nigerii, nie mając zielonego pojęcia dlaczego. A co by cię mogło czekać w Nigerii? Nigeryjskie więzienia nie są najłatwiejsze. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, z czym to jest związane. Domyślałem się oczywiście, że to wynika pewnie z konfliktów biznesowych, które miałem w Nigerii, których nie da się uniknąć. To żądanie zatrzymania ciebie. To żądanie zatrzymania. Mogłem się tylko domyślać, bo słyszałem też z historii, że często policja nigeryjska, w ogóle policja w Afryce i w krajach trzeciego świata jest angażowana w konflikty cywilne po to, żeby wymusić na biznesmenach, czy przedsiębiorcach, czy prezesach pewnych spółek podjęcie odpowiednich decyzji, bo inaczej aparatura państwa nie ułatwi im wyjście z takiego aresztu, bo przetrzymywać kogoś w areszcie bez wyroku jest dość łatwo. To się nazywa w Polsce areszt wydobywczy. Areszt wydobywczy. Dziękujemy. Marku, ale w takim razie poniedziałek przychodzi prokurator? Tak. I co on mówi? No i wtedy się dowiaduję, że niezależnie od tego, co się dzieje, to jako obywatel Polski nie zostanę wydany. I to było pierwsze zejście ciśnienia. Odśpiewałeś hymn, ucieszyłeś się na pewno. Tak jest. A druga informacja to była taka informacja, że jestem poszukiwany na podstawie rzeczywiście takiej czerwonej noty Interpolu, bo wcześniej tylko wiedziałem, że jakiś Interpol mnie poszukuje, nie wiedziałem, co to jest, jakaś sprawa z Nigerii, ktoś mi coś powiedział, no bo oczywiście ja jestem z Nigerii, mieszkałem tam przez 5 lat i dopiero prokurator mi powiedział, że chodzi o tak zwaną czerwoną notę Interpolu, która jest wystawiona przez nigeryjską policję i wtedy się dowiedziałem, że jestem poszukiwany za, cytuję, przestępstwa finansowe na dużą skalę i grozi mi od 7 do 21 lat więzienia. W nigeryjskim więzieniu, które do przyjemnych na pewno by nie należało, o ile w ogóle byś kiedykolwiek wyszedł z tego więzienia żywy. Tak jest. Na jakim etapie obecnie jest to postępowanie? Czy udało ci się... Podróżujesz, więc tak. Domyślam się, że... Mogę podróżować. Tam się wydarzyło bardzo wiele rzeczy, o których jest książka, ale nie chcę tutaj... Goniąc czarne jednorożce, to tytuł tej książki. Jestem na chwilę obecną chyba jedynym obcokrajowcem, który pozwał do sądu nigeryjską policję w nigeryjskim sądzie federalnym i wygrałem. Sąd uznał, że cała sprawa w związku ze mną i nakaz aresztowania i tam też jeszcze było po drodze zajęcie rachunków bankowych. Oczywiście. To wszystko było nielegalne. Nawet została zasądzona symboliczna, jak to się mówi? Odszkodowanie. Symboliczne odszkodowanie w wysokości na dolary to będzie $10,000. Cały czas się zastanawiam. To nie jest takie symboliczne, jeśli chodzi o tego typu symboliczne odszkodowania, które są zasądzane na przykład przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Także ten symbolizm to jest dość całkiem przyzwoity. No tak, w kategoriach symbolicznych odszkodowań. Człowiek trzymany w areszcie chyba przez kilka lat dostał, ta sprawa z PZU sprzed 20 lat, jeden z szefów, on dostał za kilka lat aresztowania €200,000, więc $10,000 to jest całkiem sporo. To znaczy, że mam dobrego prawnika. I tutaj też chcę zaznaczyć, że dużo moich problemów wynikło z takiej łatwości do korumpowania policji nigeryjskiej, ale koniec końców udało mi się wygrać sprawiedliwość dzięki nigeryjskiemu sądowi federalnemu. Oczywiście temu najwyższemu, ale mimo wszystko odbyło się w Nigerii. To, co jeszcze trzeba podkreślić, to to, że Marek miał w Nigerii, ma na pewno wciąż status gwiazdy. Sam się tłumaczysz w książce, że jak to było z tym moim celebrytwem. No, trzeba to powiedzieć, że byłeś celebrytą nigeryjskim, czy jesteś.
to był też sprytny chwyt marketingowy dla biznesu, który rozwinąłeś. Dzięki temu udało Wam się osiągnąć sukces. Byłeś szefem Jovago. Tak, to był nasz pierwszy biznes. Tak. Firmy, która zajmowała się bookingiem, taki booking na Afrykę. Taka Expedia na Afrykę albo Booking na Afrykę, tak. Jak mógłbyś pokazać skalę sukcesu, który odniosłeś w Afryce, żeby pokazać naszym widzom, jak duża była ta firma, której byłeś szefem? Kiedy ja odchodziłem z firmy, to byliśmy w 17 krajach, a ja byłem osobą numer 1 de facto, tym, który otwierał tą firmę od zera, bo byłem wysłany przez Rocket Internet, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Mieliśmy łącznie 400 osób w teamie w tych 17 krajach i współpracowaliśmy z 25 tysiącami hoteli. A dla porównania Booking.com wtedy współpracował z 3,5 tysiącami hoteli. Ile osób, ile rezerwacji obsługi? Możesz powiedzieć, ile obsługiwaliście rezerwacji? To było około 1,5 tysiąca dziennie. 1,5 rezerwacji To nie były duże liczby, porównując do Bookingu, który robi 2 miliony dziennie, co w skali globalnej, bo Afryka jest jednak jeszcze bardzo raczkującym rynkiem, jeśli chodzi o nowe technologie, ale mówimy tutaj o długofalowym potencjale. Teraz już po ponad roku od Twojego zatrzymania w Warszawie, wiesz już, co było przyczyną tej całej misternej gry? Tak, wiemy bardzo dokładnie i ta batalia o tak naprawdę uzyskanie wiedzy na ten temat, bo największym problemem było dowiedzenie się, na podstawie czego jestem zatrzymany, jakie są zarzuty. Powiem tylko, że minęło 1,5 roku i do dzisiaj, zaraz po mojej czerwonej nocie przyszedł wniosek o ekstradycję do Nigerii. Następnie prokurator polski poprosił o dodatkowe informacje, bo wniosek był niekompletny. Minęło 1,5 roku, do dzisiaj nie było odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości Nigerii. Polska ambasada wysłała notę dyplomatyczną, aby zażądała informacji dotyczącej mojej sprawy. Nigeryjskie Ministerstwo Spraw Zewnętrznych do dzisiaj nie odpowiedziało. Nasz prawnik, jako że mamy konstytucjonalne prawo w Nigerii uzyskać informacje na temat oskarżenia, został 2 razy wyproszony z komendy policji. Złożyliśmy podania do sądu regionalnego w Lagos. Papiery dotyczące mojej sprawy zaginęły. No okej, to są wszystko takie ślady, które świadczą o tym, że... Koniec końców, bo też nie chcę przedłużać, sprawa związana była z faktem, że druga firma, którą otworzyłem po Jovago, nazywała się Hotel Oga, potem się przebrandowaliśmy na Hotel Online, została sprzedana do drugiej spółki i z jednym z nigeryjskich inwestorów wyrósł konflikt dotyczący wartości wyceny tej spółki. Inwestor w pewnym momencie uznał, że nie pójdzie drogą cywilną, aby dochodzić swoich praw, udowadniać działanie na szkodę, jeśli miałby jakiekolwiek dowody i tak dalej, tylko uznał, że pociągnie bezpośrednio jednego z założycieli i głównego inwestora, prezesa spółki, czyli mnie, pewną niestandardową strategią, która pozwoli mu ten zwrot z inwestycji, który sobie wymyślił, ściągnąć bezpośrednio ze mnie. I co za tym poszło? Nakaz aresztowania i zasugerowanie, że ustawiony jakoś we władzach, jak rozumiem, dosyć dobrze. Tak jest. A następnie po moim areszcie, po tym jak wyszedłem już, przyszło kilka telefonów. Jeden z nich polegał na tym, że jeśli zapłacę odpowiednią kwotę, to wszystko zniknie w ciągu kilku dni. Okej. To są ciekawe bardzo rzeczy, ale one mi troszkę przypominają sytuację, którą jakby jestem zaangażowany profesjonalnie tutaj na miejscu przez ostatnie też 1,5 roku, gdzie w areszcie na szczęście nie ma w tym momencie ludzi, natomiast w tym areszcie od 1,5 roku jest kwota rzędu 1,5 miliarda złotych, proszę Państwa. Miliarda? 1,5 miliarda, tak. I ciekawa rzecz, że od tego 1,5 roku nic się też moi klienci ani ja nie możemy dowiedzieć w tej sprawie. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły ze względu na to, że obowiązuje mnie tajemnica. Z takich ciekawostek niedawno byliśmy z klientami, żeby się dowiedzieć o tej sprawie. Byliśmy na miejscu w prokuraturze, która prowadziła Mówimy o Polsce. Tak, to postępowanie. Na początku dowiedzieliśmy się, że wszyscy prokuratorzy są na urlopie. Po dłuższym naleganiu okazało się, że może jednak wrócą z urlopu. Po kolejnym godzinie, czyli oczekiwania, zostaliśmy wpuszczeni do prokuratury. Po kolejnym pół godziny zrobiło się dziwnie. Przyjechało Centralne Biuro Śledcze, 5 osób, czy 7. Wszyscy nie mieli broni maszynowej, przynajmniej nie pokazali się, ale mieli ostrą i kamizelki. Wylegitymowali nas, i zastanawiałem się, czy ja się znajdę w takim razie w wiadomościach. Na końcu odbyliśmy pewną rozmowę z prokuratorem, który powiedział, że nic nie może powiedzieć.
W związku z czym jest pewnego rodzaju wzór postępowania No ale mimo przez organy władzy i jeżeli się niestety, to będzie tylko puenta, jeżeli się niestety wejdzie w kontakt z tą częścią prawa karnego, no to proszę Państwa, słuchajcie, jest bardzo trudno tak naprawdę w ogóle podejmować obronę. W szczególności na tym właśnie etapie postępowania przygotowawczego, bo nic nie wiesz. Ciekaw jestem, Marek, czy ty dostajesz jakąkolwiek w ciągu tego ponad roku pomoc ze strony polskich władz? Znaczy mówisz nota dyplomatyczna, ale czy czułeś jakieś wsparcie oprócz tego? Nie. Tak, no dobrze, to zmieńmy temat w takim razie. Kiedy leciałeś, kiedy wyjeżdżałeś? Kurde. No słabo. Przykre, ale prosiłeś? Zwracałeś się? Wielokrotnie wszelkie możliwe instytucje, Polska Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Oddział Interpolu, ambasada we Francji, Polska, z uwagi na to, że siedziba Interpolu jest we Francji. Ambasada Polska w Nigerii była jedyną instytucją, która wysłała notę dyplomatyczną żądając wyjaśnienia w mojej sprawie. To jako historyk dodam tylko a propos Interpolu, że kiedyś siedziba Interpolu była w Wiedniu i po Anschlussie Austrii też Interpol zasłynął tym, że służył nowej niemieckiej władzy bardzo intensywnie. Nie wiedziałem, że taką tradycję ma ta instytucja. Dokładnie. Kiedy leciałeś do Afryki, to był 2013? 2013. Co widziałeś na temat tego kontynentu? Moja Patrząc wiedza... z dzisiejszej perspektywy. Wiedziałem, że są księcia nigeryjscy, którzy mają dostęp do moich przodków i chcą mi wysłać miliony dolarów. Nie, śmieję się. Ja wiedziałem o tym, że jest bajka o murzynku Bambo, którą wyniosłem z przedszkola. Z liceum wyniosłem wiedzę, że biali ludzie zrobili coś bardzo złego w XIX wieku, wchodząc do Afryki, a potem zrobili coś bardzo złego, jeśli chodzi o sposób, w jaki wyszli z Afryki w latach 60. zeszłego wieku. No i wiedziałem też o Boko Haram. Natomiast oczywiście nie poleciałbym do Afryki tak po prostu, gdyby nie firma Rocket Internet, z którą zacząłem współpracować, która mnie tam wysłała. Nie miałem za wiele do stracenia, bo to projekt był 6-miesięczny. Jeśli coś by nie wyszło, to mógłbym zawsze wrócić. Jasne. I całkiem niezła pensja, o której piszesz w książce. Tak, odpowiadająca warunkom pracy. Okej. Książka nosi tytuł Goniąc czarne jednorożce, przypomnę. I to jest, wiesz, dla mnie też osobiście bardzo ciekawa pozycja z tego względu, że ona opowiada historię chłopaka, który jest w moim wieku też. Jesteśmy w tym samym wieku. Tak, 86 rocznik. Ty się wiele lepiej trzymasz. Proszę Cię, naprawdę. Słuchajcie, nie nawiązujmy Kolega też jest 86 Nie nawiązujmy do wieku. 86 rocznik, czyli też właśnie reforma gimnazjum i tak dalej. Czarnobyl, tak. Ciekawe jest to, że w swojej książce opisujesz powstanie tego niesamowitego konglomeratu Efekt, doradztwo finansowe. Opisujesz to, oddaj mi moją Skandię. Opisujesz naciąganie bardzo wielu ludzi też przy okazji. Wiele osób czuje się mocno pokrzywdzonymi przez te fundusze wzrostu, które były oferowane. I co warto powiedzieć, Marek stworzył, jeżeli nie największą, to jedną z największych sieci sprzedaży tychże funduszy. Czy największą? Mówisz na Śląsku. No, na samym początku byłem największy, potem oczywiście szybko odszedłem i byli jeszcze więksi po mnie. Natomiast sam fakt, że została mi zaproponowana ta posada od franczyzy na Górnym Śląsku, świadczyło o tym, że dość dobrze sobie radziłem w tych takich szeregach korowych firmy Efekt. Ale oprócz tego niesamowity też biznes, który też mnie mocno zaciekawił, czyli biznes pogrzebowy. Bo byłeś przedsiębiorstwem pogrzebowym. Mnie przedsiębiorstwo pogrzebowe kojarzy się z Alo i tym takim panem z wąsikiem. Ja tutaj się wtrącę, mi się kojarzy z zakładem pogrzebowym w Bytomiu, ponieważ on jest gwiazdą Twittera, zdaje się, i mediów społecznościowych. Dobrze to robią. Tak. Zakład pogrzebowy Bytom, tak, polecamy. Pozdrawiamy, tak jest. Polecamy wszystkim na Twitterze. Opowiedz o tym, bo kiedyś, powiem szczerze, ja sam myślałem o tym, żeby otworzyć taki, na tym modelu, na którym ty się oparłeś, ale ktoś mi wtedy powiedział, potencjalny inwestor, wiesz, nie wiem, czy chcesz siedzieć całe życie zawodowe w tak negatywnych emocjach, które są z tym związane, a poza tym, wiesz, to jest mafia. Potwierdzisz? Tak, to będzie krótka odpowiedź.
No dobrze, ale to, wiesz, w książce opisujesz, więc bardzo bym Cię chciał poprosić o to, żebyś powiedział, na czym opierał się model biznesowy, który zastosowałeś. Tak, to zacznijmy od tego, że jak już na pewnym etapie przestały mi się podobać finanse, bo się wypaliłem i zakochałem się z wielu powodów w biznesach technologicznych. Staram się unikać nazwy startupy. Dlaczego? Bo jest bardzo pejoratywna i są ku temu powody. Wymyśliłem sobie, że jeśli już mam wchodzić w technologię, to chcę wchodzić w branżę, gdzie technologia jeszcze ma dużo do zamieszania, w branżę, gdzie są już pewne ustawione zasady, gdzie graczom wydaje się, że nic się nie zmieni, a potem nagle od tyłu ktoś wszystko rozwala. Od tyłu albo od środka. I też zależało mi na tym, żeby moją konkurencją nie stali się natychmiast ludzie, którzy teraz kopiują mój model, bo widzą mój sukces i pojawiają się bardzo szybko tak zwane klony. I to jest bardzo częste w tak zwanych internetach. I uznałem, że jeśli młodych ludzi ciągnie do internetu, do biznesów internetowych, to nie będzie ich koniecznie ciągnęło do branży pogrzebowej. Więc jeśli otworzę coś w internecie w branży pogrzebowej, to prawdopodobieństwo naśladowców będzie stosunkowo mniejsze z uwagi na to, że młodzi kolesie będą chcieli otwierać coś bardziej sexy, na przykład kolejny Facebook albo kolejny YouTube. Więc od tego się zaczęło i początkowy pomysł polegał na tym, żeby po prostu zbudować jedną markę, która funkcjonuje w internecie i jak pośrednik pozyskiwać klientów, którzy szukają usług zakładu pogrzebowego, czyli Booking.com albo Expedia, tylko dla branży pogrzebowej. Też taka agencja podróży, tylko w jedną stronę. No jasne, czyli podróży przez tekst, czyli taki model, że ktoś wpisuje zakład pogrzebowy, bo słuchajcie, no każdemu z nas wcześniej czy później umrze bliska osoba, której pogrzebem musimy się zająć. Czyli to opierało się na tym, że ktoś wpisuje w końcu ten zakład pogrzebowy do wyszukiwania. Tylko teraz to jest oczywiste, a wtedy to nie było oczywiste, że ktoś złapie za telefon, bo masz go cały czas przy sobie i wszystko robisz w internecie. My dopiero wtedy na to wpadliśmy, że tak się będzie działo, bo klientem zakładu pogrzebowego nie jest osoba zmarła, tylko ktoś młodszy z rodziny, który to wszystko ogarnie. I wtedy ci ludzie wchodzili w taki wiek, ci tacy pierwsi hardkorowi userzy internetu wchodzili w wiek, w którym będą klientami zakładu pogrzebowego, mówiąc wprost. I to była ta zmiana technologiczna, że nagle klienci będą się pojawiać z internetu, a nie tylko z gazety albo ze szpitala. No, stąd rozumiem to zamiłowanie do czerni wciąż. Nie, no bo ty osobiście tym się... szczupla. Nie zajmowałeś się osobiście tym, tylko rozumiem, byłeś pośrednikiem. Tak jest. Natomiast mieliśmy call center i odbieraliśmy telefony od osób, które takich usług pogrzebowały. Ja na samym początku pracowałem też na call center, bo chciałem zrozumieć ten rynek, no i w związku z tym mam też w książce parę ciekawych historii z tym związanych. To prawda i to polecam zobaczyć. Kiedy to było? 2008, 9, 10, coś takiego. Jak sobie radziłeś wśród pracowników właśnie z tą ilością negatywnych emocji, które się pojawiają przy pracy z tak ciężkim tematem? Wiesz co, kurczę, nie wiem, ja byłem wtedy młody, mnie to... Nie mogę powiedzieć, że to na mnie... że to we mnie uderzało i musiałem potem zatapiać swoje smutki w alkoholu. Wydaje mi się, że ta przygoda była na tyle krótka, bo to było raptem 2,5 roku i ten kontakt z klientem był na tyle krótki, bo to tylko przez telefon kilkanaście minut, że to aż tak we mnie nie uderzało. Gdybym pracował w zakładzie pogrzebowym, musiał z tymi ludźmi spędzić parę godzin, być codziennie na pogrzebach, to sytuacja byłaby zgoła inna. No tak, ale wiesz, z drugiej strony myślę sobie, że dla Twoich pracowników call center to mogło być ciężkie doświadczenie. Tak, no ci, którzy pracowali cały czas, to jest trochę inna historia. Zresztą bardzo często sam myślę o tym, że w tych centrach telefonicznych pracuje wiele osób, które my, rozmawiając z nimi przez telefon, my je zlewamy totalnie. Często dostają kilka niecenzuralnych słów. A ja nawet złożyłem właśnie, w poniedziałek składam skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tak, no właśnie pan jest kolega prawnik. Na call center? Wiecie co, powiem, że to jest publiczne, nie chciałbym tutaj robić negatywnej, nadmiernej reklamy na jedną firmę, która handluje garnkami i dzwoni, w związku z czym wykonuje tak zwane cold call do osób, co do których twierdzi, że nie przetwarza ich danych osobowych. Jak się nie wstyd, nie szkoda ci tej biednej pani? Kup ten garnek. No. Ten garnek kosztuje, proszę Państwa, 10 000 złotych. Na biednego nie trafiło. Więc, ale kupują biedni. Ostatnio spotkałem na giełdzie papierów wartościowych właściciela tej firmy, który jest jednocześnie potentatem w branży teleinformatycznej, informatycznej i pomyślałem sobie, panie profesorze, tak sobie myślałem w głowie, pan stworzył naprawdę jedną z większych firm informatycznych w Europie, ale większość Polaków będzie pana kojarzyć przez te garnki, które są wciskane ludziom przez telefon. Nawet wiedziałem, że jest ten sam profesor. O, widzisz. A teraz już wiem dlaczego, bo nazwa jest oczywista.
Jednocześnie to właśnie zakład pogrzebowy stał się okazją do tego, że czy to, co przeszedłeś w tym zakładzie pogrzebowym, stało się okazją do tego, aby ludzie z Rocket Internet ci pomogli, wyciągnęli, aby to właśnie na Twoją ofertę się skusili. Bo ktoś kiedyś w Rocketie powiedział, że Polska była taką, albo czas nawet jest, Nigerią Europy. I moje doświadczenia w pozyskiwaniu partnerów, klientów poprzez edukację, bo fakt, że internet dopiero wchodził do branży pogrzebowej, według szefów moich tamtejszych, te doświadczenia mogłyby się bardzo przydać właśnie w Afryce subsaharyjskiej. Plus moje doświadczenie w startupach, i dobry background sprzedażowy i tak dalej. I dzięki temu udało mi się dostać do Rocket Internet zupełnie tylnymi drzwiami, bo normalnie Rocket Internet zatrudnia ex-konsultantów, ex-bankierów inwestycyjnych, chłopaków po McKinsey, PricewaterhouseCoopers i innych firmach konsultingowych, które uwielbiam. No tak. Kiedyś to jest jedna z ulubionych historii Macieja Owerko, który zakładał Bakaland, który mówił, że jego koledzy ze SGH-u w trakcie egzaminów przyjeżdżali na egzaminy swoimi pięknymi samochodami, a on takim blaszanym żukiem, w którym miał owoce, jakieś porzeczki i tak dalej, którymi już wtedy handlował. I podczas egzaminu, kiedy jego koledzy wypachnieni w świetnych garniturach pisali te egzaminy, on bał się, czy to wszystko nie zgnije mu na pacę. Teraz natomiast ci koledzy siedzą, bo w pewnym momencie zatrzymali się na pewnym etapie w tych firmach konsultingowych, a on rozwinął wielką, świetnie prosperującą firmę. Do Nigerii chciałem jeszcze wrócić. Co to jest przekręt nigeryjski? Przekręt nigeryjski w obiegowej opinii polega na tym, że tak naprawdę tych przekrętów jest kilka, ale taki najbardziej popularny polega na tym, że ktoś z jakiegoś egzotycznego kraju, ale też niekoniecznie egzotycznego, to może być ktoś ze Stanów Zjednoczonych bądź kraju, który wręcz przeciwnie, cieszy się bardzo dużą renomą, sugeruje, że potrzebuje pomocy związanej z wydobyciem pewnej dużej kwoty i osobie z kraju tak zwanego pierwszego świata jest skłonny przekazać część tej kwoty, którą on pozwoli mu wydobyć. Oczywiście, żeby w tę transakcję wejść, trzeba najpierw wykonać szereg kroków, a jednym z nich, takim małym, nieistotnym, jest na przykład przelanie jakiejś kwoty na pomoc bądź przekazanie numeru karty kredytowej. To rzeczywiście wywodzi się z Nigerii. Tam rzeczywiście, czy to prawda, że ci ludzie siedzą w tych kafejkach internetowych i wklepują te nasze adresy i te maile? Ja nie wiem, skąd to się wywodzi. Na pewno Nigeria jest bardzo dużym krajem, gdzie to się odbywa. Znaczy z Nigerii jest bardzo dużo tych przekrętów pochodzi, natomiast nie wydaje mi się, że Nigeria przoduje. Na przykład dość dużo tych przekrętów też pochodzi z Gany. No słuchajcie, to jest tak, że ten tak zwany Nigerian scam, czyli spam nigeryjski, to on ma już długą brodę, w związku z czym to rzeczywiście kiedyś było tak, że przesyłali jakby chyba nawet z nigeryjskich tych domen, superdomeny narodowej. No teraz to już się rozpełzło, więc to nie jest powiedziane, że to Nigeryjczycy wysyłają. Biznesy, które osiągają sukces, są klonowane. No oczywiście. Co jest ciekawe w przypadku tych biznesów, przekrętów nigeryjskich jest to, że nam się wydaje, że jak ktoś może na to pójść, przecież to jest tak głupio napisane z błędami i tak dalej, a tu właśnie chodzi o lejek konwersji, żeby tych ludzi bardziej inteligentnych, bardziej kumatych wyciąć już na samym początku, żeby potem ten przekręciarz nie tracił na niego czasu na dolnym elemencie lejku. Czyli to jest w ogóle przemyślane. Że ten, kto już skupi ten beznadziejny e-mail, już na pewno kupi całą resztę. Czyli jest na tyle no jasne, czyli wysyłam 1000 e-maili, bo powiedzmy te 5 osób, które odpowiedzą, są na tyle głupie, żeby dalej pójść w ten... No tak, żeby dalej pójść w tą ślepą uliczkę, gdzie na końcu wyciągamy od nich pieniądze. Bo każdy etap po wysłaniu maila już jest manualny. Okej, ale czy ty się spotkałeś, czy w Nigerii wiedzą o tym, że taka rzecz się dzieje, jakby spotkałeś się z jakimś działaniem i władz na miejscu, które by na przykład miały to powstrzymać? Tak, w Nigerii nazywa się tych ludzi tak zwanych Yahoo Boys. To jest takie określenie tych chłopaków przekrętaczy. Oni nie robią tylko to, oni też na przykład tworzą konta na portalach randkowych i rozkochują sobie kobiety, albo faceci udają kobiety, rozkochują sobie starszych panów, którzy wysyłają pieniądze, albo nawet przylatują, potem się ich porywa. Także tam jest dość dużo biznesu wokół tego zrobionego. I słyszy się dużo o tym, że policja z tym walczy. Na ile efektywnie? Wydaje mi się, że ja nie jestem najlepszą osobą, żeby oceniać działania policji nigeryjskiej w tym momencie. Próbowano cię kiedyś porwać? Nie. A przynajmniej o tym nie wiesz.
Nie wiem, nie wiem o tym przynajmniej, tak, zgadza się. Dobrze, ale powiedziałem o tym, że to jest, że życie, które opisujesz w tej książce, bardzo skondensowane, to jest życie pełne, to jest życie z dużą ilością sensacji, tam jest bardzo duża kasa, tam jest... Relatywnie duża kasa. Ale z punktu widzenia, wiesz... To ustalmy skalę. Mówimy o dziesiątkach, czy setkach, czy milionów dolarów oczywiście, czy o miliardach? Nie, mówimy o setkach tysięcy dolarów, czasami milionach. Czasami milionach. A no to myślę, że troszkę przesadziłeś, jednak to jest no taki, to są dobre pieniądze, wyższa klasa średnia prawdopodobnie. W Nigerii. No nie, bo tam jest jeszcze, bo tam ta skala jest jeszcze dużo wyższa. Ale oprócz tego jest takie no, niesamowite życie, no to zresztą to sam powiedziałeś, nie da się tego ukryć, że twoją dziewczyną jest kto? Jalica Regis. Czyli wicemistrz świata. Tak, Jalica jest przede wszystkim przepiękną, mądrą, ambitną kobietą, aktorką, działającą charytatywnie, dziennikarką, ale też przy okazji zdarzyło jej się zostać ukoronowaną w Miss Świata i w Miss Universe też przy okazji. Jak się poznaliście? I co ona w tobie widzi? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że jeszcze się nie obudzi, że te leki będą działać długo. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się przez przypadek w Johannesburgu. A akurat wtedy była rocznica śmierci Nelsona Mandeli i Fundacja Nelsona Mandeli organizuje zawsze dużo eventów charytatywnych i akurat na ten zaprosili organizację Miss World razem z laureatkami różnych tytułów sprzed paru lat. No właśnie, teraz mieszkasz w Republice Południowej Afryki i co tam robisz? Opowiedz o tym twoim obecnym życiu w RPA. Przeniosłem się do RPA z uwagi na to, że jest to niesamowicie piękny kraj. I jest ten sam czas co w Polsce. W zasadzie w całej Afryce jest prawie cały ten czas, co w Polsce. To maksymalnie 2 godziny różnicy. Kraj, w którym się żyje wygodnie. Oczywiście kraj nie pozbawiony problemów, ale pokaż mi kraj w Afryce, który nie ma problemów. Daleko od całej reszty świata, ale kiedy mieszkasz już w Afryce przez wiele lat i twoja praca związana jest z ogromną ilością podróży, siedzeniem w samolotach, jeśli już jesteś raz na tydzień, raz na miesiąc, na parę dni w domu, to chciałbyś naprawdę żyć w fajnych warunkach, a Cape Town, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny życia, jest najlepszym miejscem na ziemi dla mnie. I dobre imprezy podobno. Nie wiem, ale słyszałem, że tak. Ja też słyszałem właśnie. Ja tak. Nie byłem. Szczegóły można znaleźć w książce. Biznesowo? Czym się teraz zajmujesz? Na razie odpoczywam od bycia przedsiębiorcą. Ciężko mi jest to uwierzyć, biorąc pod uwagę, wiesz, ten twój rytm, który miałeś wcześniej. Wiesz co, ale zestarzałem się być może. Na chwilę obecną jestem bardziej chyba doradcą i konsultantem dla kilku spółek technologicznych, które wchodzą do Afryki, bo znalazłem dla siebie niszę. Jest bardzo dużo firm technologicznych, które już osiągnęły sukces w Europie, w Ameryce Łacińskiej, w Azji i Afryka jest dla nich kolejnym etapem rozwoju. To są firmy już dochodowe, już dobrze usytuowane, technologiczne, więc moje działki i często potrzebują wejść do Afryki razem z kimś, kto już trochę błędów na tym kontynencie popełnił i mogę się teraz nazwać doradcą. Natomiast zakładam, że cały czas szukam kolejnego pomysłu na to, co by tu zrobić znowu. Natomiast zdecydowanie trochę zwolniłem i ograniczyłem swoje ryzyko biznesowe z uwagi na te wszystkie problemy, z którymi musiałem sobie poradzić po wylądowaniu na liście Most Wanted Interpolu. Książka, którą napisałeś, książka, którą napisałeś, Goniąc czarne jednorożce, przypomnę jeszcze raz tytuł, audiobook też jest dostępny, fajnie przeczytany, zazdroszczę lektorowi tego, że mógł przeczytać tę książkę. W tej książce dosyć ostro rozprawiasz się ze swoim rodzinnym miastem. Z Koszalinem. Koszalin mi tego nie wybaczy. Oni czytali już tę książkę? Tak. I jedna z pierwszych recenzji, którą dostałem, pojawi się chyba już w ciągu kilku dni w bardzo istotnym magazynie dla tego regionu, Prestige, magazyn koszaliński. Okej. I póki co jest dobrze, ale zobaczymy, jak moi rodowici koszaliniani nie śmieję się. No i ludzie, których opisałeś w tej książce, bo no, ja mam czasami tak, że lubię sprawdzić, co się dzieje u moich znajomych z mojego dzieciństwa, no ale ty byłeś ostry w swoich ocenach wobec niektórych kolegów, ale może słusznie, bo to rzeczywiście zachowali się niektórzy bardzo brutalnie. Aha, wiem, o kim mówisz.
No tak. nic. Czy nie boisz się reakcji? O to mi chodzi. Ja opisywałem w sposób mocny, w sposób szczery sytuacje, w których często negatywnymi bohaterowie byli ludzie, z którymi miałem do czynienia. Nie dlatego, że chciałem się na kimś zemścić, bo jest bardzo dużo pozytywnych i negatywnych bohaterów w tej książce, tylko dlatego, że oni wywarli duży wpływ na to, jak potem ukształtowało się moje życie. I ja widzę na przykład stosunek tego, co mnie spotkało w 3. klasie liceum, z tym, co robiłem 3 lata temu. Jakby widzę ten efekt motyla, tak można to pewnie określić. Albo coś, co nazwałeś, ja wam pokażę. Formatowania tak. może też. Formatowania. Ja to w swojej książce nazwałem ja wam pokażę jako jeden z izmów, z którym musiałem sobie poradzić. Czy teraz jakbyś spojrzał na siebie jako 24-5-latka, to jakich błędów co byś powiedział temu Markowi Zmysłowskiemu sprzed 10 lat, jeszcze przed Afryką, w trakcie pracy w Polsce, żeby jakich błędów próbował uniknąć? Ja na pewno jedną rzecz bym zmienił, jeśli chodzi o biznes. Nie poszedłbym we własny biznes tak szybko. Na pewno popracowałbym dla kogoś w jakiejś większej firmie, chociaż nawet jakbym rzucił studia, bo ja rzuciłem studia, żeby otworzyć własny biznes, to mogłem poczekać ze studiami, popracować dla kogoś, albo rzucić studia, żeby dla kogoś popracować. Ale chciałbym popracować dla kogoś przez rok, 2, zanim miałbym otworzyć własny biznes, bo wydaje mi się, że te 2 lata by mi oszczędziły 80% błędów, które popełniłem. To jest takie bardzo clear, bardzo jasne dla mnie nauczka. Natomiast jeśli chodzi o kwestie takie, personalne, charakterologiczne, nie rób tego, tutaj posłuchaj tej osoby bardziej. Ciężko jest mi się na ten temat wypowiadać, bo w sumie te wszystkie błędy ciebie ukształtowały. A jeśli jestem zadowolony z tego, gdzie teraz jestem, to ciężko jest wyjąć kawałek klocka z tej drogi, bo nie wiesz, co się potem wydarzy. W innej sytuacji. Czy obserwujesz rynek startupów w Polsce, chociaż unikasz tego słowa, ale patrzysz na to, co się tutaj dzieje? Wiesz co? Nie. Śledzę na Facebooku, na social media kilkanaście osób, które szanuję z uwagi na ich dokonania biznesowe, no i znamy się ze starych lat, więc jeśli oni coś wrzucają, no to ja też siłą rzeczy poczytam. Natomiast żebym aktywnie analizował z punktu widzenia inwestora czy przedsiębiorcy, to na pewno nie. A dlaczego nie lubisz tego określenia startup? A co to jest startup? Ja wiem, a wiemy właściwie nie to, co to jest startup, tylko kto to są startupowcy. Podobno startupowcy to są dzieci bogatych rodziców. Dlatego, że apetyt na ryzyko u nich jest dużo większy, ponieważ mogą sobie pozwolić na porażkę. A cała reszta to są przedsiębiorcy. Albo startupowiec to jest ktoś, kto sobie może pozwolić na wysokie ryzyko z uwagi na to, że ma dostęp do pieniędzy, czy też od rodziców, czy z Unii Europejskiej, czy z funduszy inwestycyjnych. Tak, to zresztą opisałeś też w książce tą patologię programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tak. Czyli 8.1, tak? 3.1. Znaczy 8.1 dostawałeś bezpośrednio, 3.1 dostawał fundusz, który potem rozdawał innym inwestycjom. Rzeczami różne rzeczy. Dobrze. Wszystkim polecam serdecznie książkę, która moim zdaniem ma szansę stać się, górnolotnie to zabrzmi, ale w jakiejś mierze głosem tego naszego pokolenia, młodych ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 80., pod koniec lat 80., którzy wchodzili w dorosłość wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, bo to też jest bardzo istotny moment. To bardzo mocno wpłynęło na to, jak się rozwinęliśmy. Byliśmy pierwszymi rocznikami, które chodziły na studia z Erasmusem, które poczuły to finansowanie europejskie, rozwijały startupy. Maćku? To może zareklamuj też moją książkę, która może nie jest aż tak sensacyjna. Może tutaj nie jest dobrym określeniem. Za chwilkę, to będzie, ale to jako puentę podam, tak? Goniąc czarne jednorożce, wydane przez Agorę. Wydane przez Agorę. Zapraszamy na stronę Empiku. Jest już audiobook, e-book, no i wersja klasyczna. Tak jest, premiera kiedy książki papierowej? 27. 27 lutego. Zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki i podzielenia się swoimi wrażeniami. Piszcie też komentarze, co sądzicie na temat Marka i mówcie śmiało. Jeżeli nawet to go dotknie, to on wam potem pokaże i zobaczycie jego Każdy reakcję. hejt jest mile widziany. I zachęcamy również do czytania książki mecenasa Macieja Gawrońskiego zatytułowanej Ochrona danych osobowych, przewodnik po ustawie i RODO z wzorami, proszę Państwa. Hi Cash Week, Marcin Dobrowolski, bardzo dziękuję. Dajcie lajka, dajcie suba, komentujcie, lajkujcie nas na wszystkich możliwych kanałach w mediach społecznościowych. Wielkie dzięki i dobrego tygodnia. Cześć!